Przystępujemy do strojenia toru pośredniej częstotliwości. Układ pomiarowy już przygotowałem. Do NWT200 podłączyłem tłumik zewnętrzny. Programowo mam ustawione 40 dB. 20 dB jest środkowo na tłumiku. Wyjście NWT poprzez tłumik podłączyłem poprzez kondensator 100 pikofaradów podłączony na wejście mieszacza. Natomiast wejście NWT poprzez sondę oscyloskopową z mnożnikiem ustawiono na razy 10, żeby zwiększyć impedancję wejściową, aby nie tłumić tam obwodów. Podłączymy ją poprzez kondensator 3,3 pikofaradów. W tym punkcie, czyli za ostatnim filtrem. Ponadto musimy jeszcze stłumić detektor. W tym celu podłączyłem kondensator 22 nano. Niestety samo wykręcenie rdzenia z filtra detektora nic nie w pełni nas satysfakcjonuje, a podłączony kondensator powoduje, że detektor nie wpływa na nasze pomiary. Ponadto zerwaliśmy drgania heterodyny poprzez podłączenie kondensatora 22 nano do cewki heterodyny. To jest ten kondensator. To jest kondensator na detektorze i tu jest ten 3,3 piko na wyjściu ostatniego filtra. No, zaraz to wszystko odwrócimy. Może tak będzie wygodniej. Żeby tu żadnych zwarć nie było. To są masy oczywiście. Może to masę podłączymy tutaj bliżej. No i cóż, podłączyliśmy zasilanie i zapuszczamy przemiatanie. Pomiędzy dwiema skrajnymi liniami mamy mniej więcej 180 kHz. Środkowa linia to jest oczywiście środek, czyli 10,7 MHz. Jak widzimy, całkiem przyzwoicie to wygląda. Stroimy oczywiście filtrami F1, F2, F3 i F4. Najbardziej charakterystykę nam kształtują filtry F1 i F2, bo to jest dwuobwodowy filtr pasmowy sprzężony pojemnościowo. Filtry F3 i F4 też nam tą charakterystykę kształtują, ale już w nie takim stopniu. One głównie wpływają na ogólny poziom wzmocnienia. Zresztą popatrzmy, jak to wygląda. Będę kręcił tymi filtrami, a Wy będziecie oglądali na monitorze, jak to się będzie zmieniało. To jest na przykład filtr F1. Teraz F2. Czyli się dosyć mocno zmienia kształt naszej krzywej dzwonowej. F3. Tak jak mówiłem, kształt się mocno nie zmienia, ale poziom się zmienia.
i F4. No ten już trochę mocniej wpływa na kształt, nie tylko na poziom. No tak głównie symetryzuje nam kształt tej krzywej wokół częstotliwości środkowej. Odnośnie samego tłumienia. No w każdym radyjku może być oczywiście różnie. Zobaczcie, teraz będę zwiększał tłumienie o 5 dB. Także widzicie, jak zmniejszymy, to możemy poprawić kształt naszej krzywej. O, teraz jest bardziej optymalny. Trochę zabawy z tym jest. Ale wygląda całkiem dobrze. Czyli w tej chwili mamy 65 dB. Możemy jeszcze zmniejszyć. I jeszcze. No dobrze, ale o, widzicie? Jeszcze możemy coś poprawić. Ja to jeszcze robię tak, że przechodzę na taki wąski zakres, gdzie oglądam sobie sam wierzchołek. Patrzę, czy jest symetryczny. Jak widzimy, w tej chwili mamy 10,7. Idealnie, praktycznie. Pasmo przenoszenia 185-190 kHz, czyli jest bardzo dobrze. No i tak to wygląda. Następnie przejdziemy do zestrojenia detektora stosunkowego. Aby ustawić 0 detektora, przełączymy nasz NWT200 w tryb generowania stałej częstotliwości. Ustawimy częstotliwość 10,7 MHz i podamy, tak jak w przypadku regulacji całego wzmacniacza EPC, również na wejście mieszacza. Czyli ten układ właściwie to został taki sam. Nie korzystamy natomiast z wejścia NWT. Należy ponadto podłączyć miernik z możliwością mierzenia tak zwanego zera, czyli z podziałką 0 po środku, na wyjście detektora, czyli dokładnie w tym miejscu. Miernik mam przygotowany, wejście zwarte, 0, no, czyli u nas akurat 50 jednostek jest ustawione. Podłączymy teraz to wszystko do układu. Jak widzimy, uciekło nam to 0.
Detektor nie jest zestrojony. Poziom sygnału z NWT dajemy taki sam, jaki podawaliśmy przy strojeniu wzmacniacza PC. No i kręcimy w tej chwili filtrem ostatnim, czyli F5. To jest ten filtr. I patrzymy, żeby nam wskazówka zbliżyła się. O, już jest. Zbliża się do zera. Przekroczyliśmy. Cofamy. Też trzeba troszeczkę się pobawić. Już jest prawie dobrze. No za daleko. No i myślę, że jest dobrze w tej chwili. No i sprawdzimy, czy układ jest liniowy. Będziemy się odstrajali w tej chwili co 10 kHz i zobaczymy, jak nam się wskazówka będzie wychylała. Czyli lecimy do góry. Mamy mniej więcej 9 jednostek. Wracamy na 0. Jest 0. I teraz mamy w drugą stronę. Tu mamy 10 jednostek. Dajemy 20 kHz odstrojenia. Mamy 30 jednostek. Wracamy na 0. I w drugą stronę na 20 kHz. Tu mamy 18, czyli troszeczkę tej liniowości nie ma. Ale zobaczcie, nam troszeczkę te 0 uciekło. Jeszcze raz skorygujemy 0. Jest dobrze. I znowu sprawdzimy liniowość. Czyli 10 kHz w jedną stronę. Mamy 10 jednostek. Wracamy na 0. Mamy 0. 10 kHz w drugą stronę. Mamy 9 jednostek. 20 kHz. Mamy 18, 19. Wracamy na 0. I w drugą stronę 20 kHz. I też mamy 19, 30 i 40. I wracamy na 0. I znowu lecimy 10, 20, 30, 40. Czyli jest dosyć dobrze. Wracamy na 0. Detektor stosunkowy mamy zestrojony. No i przyszedł czas na przestrojenie samej heterodyny. I tak, zacznę od tego, że nie dotykałem samej cewki heterodyny. I Wam też nie radzę, ponieważ tamtych zwojów jest niewiele. Jest zrobiony odczep, także będą problemy. A da się to wszystko bardzo ładnie zrobić bez ruszania tej cewki. Więc jakich zmian należy dokonać? Kondensator C18 z 27 piko wymienić na 10 piko. C14 z 5,6 na 3,3. 14 z 56 piko na 33 piko. Od razu możemy sprzęgający kondensator ze wzmacniaczem W3 wymienić też na 3,3 piko z 5,1. To jest kondensator C10. Jednocześnie możemy również
kondensator obwodu rezonansowego wzmacniacza WC też zmienić. To jest kondensator C19 z 47 piko na 18 piko. Przy takich modyfikacjach rdzeń musiał być bardzo mocno wykręcony. Więc co ja zrobiłem? Przeciąłem go na pół. Uzyskałem dwie takie połówki i jedną z tych połówek wkręciłem. Także już, zobaczcie, nie widać, nie wystaje. Zalałem woskiem. No i wszystko pracuje bardzo ładnie. Tutaj mamy trymer, który służy nam do dostrajania heterodyny. To jest ten trymerek C20, a to jest trymer, który służy do dostrajania obwodu rezonansowego wzmacniacza WC C7. No i co? Zobaczymy, jak nam stroi ta heterodyna. W tej chwili mam ustawiony dolny zakres radyjku. I oczywiście pomiaru heterodyny dokonuję odbiornikiem SDR-RTL. I zobaczcie, co mamy. Ta czerwona linia to jest koniec, początek zakresu, czyli 98,2, a nasza heterodyna jest tutaj. Mamy mniej więcej 140 kHz zapasu. Teraz uciekamy na górne pasmo, górny zakres. Przełączymy się tutaj również na górę. No i zobaczcie. Czerwona linia to jest 118,7, czyli koniec zakresu. A to nasza heterodyna. Jakieś 155 kHz zapasu. Czyli stroi to wszystko bardzo ładnie. Tu jeszcze pokażę Wam na PCB, które kondensatory trzeba zmienić. To są te kondensatory. Jak ktoś by nie miał tej płytki, to proszę bardzo, można screen zrobić. Jeszcze raz na samą głowicę. I to wszystko. Czas na dostrojenie naszego wzmacniacza WC w Alicji. W tym celu już wcześniej żeśmy wymienili kondensator C9 z 47 na 18 pikofaradów, a także kondensator C10 z 5,1 na 3,3 piko. Należy także przygotować cewkę obwodu rezonansowego. Ja w tym celu wykorzystałem oryginalny drut. Cewkę należy nawinąć na przykład na wiertle Fi5. Przygotowujemy 3,5 zwoja. Wysokość cewki także 5 mm. I ja to tak zrobiłem, żeby można było tą cewkę zamontować pionowo. Oczywiście dla potrzeb samego nakręcenia filmu i pokazania, jak to się stroi, tutaj wstawiłem cewkę na karkasie rdzeniem ferytowym, żeby można było łatwiej regulować. Gdybyście chcieli tak samo zrobić, to taką ceweczkę, taka cewka powinna mieć wówczas 2,5 zwoja tylko. I jeszcze jedna sprawa. Rezystor R1, który służy nam do ustawienia właściwego prądu, kolektor emitter, jest troszeczkę tutaj za duży. Ten prąd powinien być w granicach 1 mA. I 1 mA uzyskałem przy wartości tego rezystora 680 ohmów. I taki tutaj wstawiłem. Zresztą jak przeanalizujecie wzmacniacze WC
w podobnych radioodbiornikach, to również będziecie mieli, że tutaj ten rezystor jest dużo mniejszy niż akurat w Alicji. Ale to zostawiam dla Was. Ja tak zrobiłem. Układ pomiarowy mam już przygotowany. Sygnał podaję z wyjścia NWT poprzez kondensator 1 nanofarad. Oczywiście masa. Wejście NWT podłączyłem poprzez moją pętlę indukcyjną. Tłumienie mam ustawione na 30 dB, programowo 0, czyli łącznie jest 30 dB. No i cóż, heterodyna jest ustawiona w tej chwili na początek zakresu. Widzimy to tutaj. No i mamy załączone przemiatanie ciągłe i widzimy, że maksimum przypada nam troszeczkę w innym miejscu niż na początek zakresu. Czyli należy podregulować ceweczkę. I w tej chwili reguluję cewką. Nie w tą stronę. No i teraz jest dobrze. Ustawimy teraz górny zakres i sprawdzamy, że jest dobrze, czyli tutaj już kondensatorem nie musimy nic regulować. Sprawdzimy jeszcze współbieżność strojenia. W tym celu przełączyłem się na środek naszego pasma. Częstotliwość heterodyny dla środka to jest mniej więcej 108,9, co odpowiada częstotliwości odbioru 98,2 i to będzie w tym miejscu, gdzie mamy ustawiony kursor. I szukamy w tej chwili naszej heterodyny. Już się pojawiła. No i mniej więcej mamy. I jak widzimy, jest prawie dobrze. Czyli współbieżność jest zachowana. Wzmacniacz WC mamy zestrojony. A teraz moim zdaniem przechodzimy do najciekawszej części tego filmu. Chodzi o zestrojenie obwodów wejściowych. Wszelkie przepisy internetowe podają przy tego typu układzie, aby zmniejszyć wartość kondensatorów mniej więcej o połowę. I to właściwie się sprawdza. Ale tutaj musimy uważać. W tym radyjku ja to też zrobiłem na samym początku. No i radio grało, jak najbardziej. Ale w przypadku obwodów wejściowych tutaj naprawdę walczymy o mikrowolty. Każde niedopasowanie odbija się na czułości naszego radioodbiornika. I w tej chwili przemierzymy te obwody w przypadku, gdy właśnie mamy zastosowane kondensatory, tak jak mówią nam przepisy internetowe. Ja te kondensatory mam poutowane od spodu. Tutaj zostawiłem już te prawidłowe. Także przejdziemy do pomiarów. Oczywiście za pomocą NWT. Tłumienie 10 dB nam wystarczy. Aha, jeszcze jedna ważna uwaga. Bez załączonego zasilania, czyli przeprowadzamy pomiar na zimno. I zobaczcie. Mamy w tej chwili włączone przemiatanie ciągłe. I rezonans nam wypada mniej więcej na 80 MHz.
jak będziemy stroili kondensatorem obrotowym, to widzimy, że są jakieś takie zmiany na zakresie OIRT, czyli nawet ta pętla indukcyjna wyczuwa nam strojenie tego radyjka. W swojej Alicji docelowo zastosowałem kondensatory o wartościach mniej więcej mniejszych o 1/3, czyli C4 z 82 na 27 pikofaradów, C3 z 47 na 15 pikofarady i C2 ze 120 na 39 pikofaradów. A tak to wygląda na pomiarach. Częstotliwość środkowa mniej więcej w granicach 97 MHz, tutaj gdzie stoi kursor drugi. Zobaczcie, jak będę kręcił kondensatorem strojeniowym, to się nam ta charakterystyka będzie zmieniała od tego miejsca. Czyli ta nasza pętla indukcyjna wyczuwa nawet wpływ strojenia kondensatorem strojeniowym. Z czego mogą wynikać te różnice? Prawdopodobnie z ilości zwojów cewki obwodów wejściowych. To jest taka ceweczka wykonana na rdzeniu ferytowym, część pierwotna i część wtórna. W moim egzemplarzu cewka ta posiada po 5 zwojów. I to zarówno ta Alicja, którą pozostawiłem w oryginale, jak i ta, którą przestrajamy. Ale podobny schemat w Wicy UKF ma również radioodbiornik Nina. Ale w przypadku Niny cewka obwodu pierwotnego ma tylko 3 zwoje, natomiast wtórnego 4 zwoje. I w tym przypadku wymiana kondensatorów na kondensatory o wartościach w połowy mniejsze jak najbardziej sprawdza się, ponieważ tą głowicę również przemierzyłem tym samym sposobem. Także widzicie, przepis przepisem, ale zawsze trzeba krytycznie na to spojrzeć i zobaczyć, do czego on się odnosi. Czyli musimy sprawdzić tą ceweczkę po prostu. A najlepiej zawsze przemierzyć. Szczególnie, że urządzenie NWT-200 nie kosztuje dużo. I zapewniam Was, że możemy tym urządzeniem zrobić bardzo, bardzo wiele pomiarów, których nie osiągniemy za pomocą zwykłego generatora sygnałowego. Jeszcze kilka słów może o kondensatorze C1. Różne pomiary tutaj robiłem i zawsze mniej więcej wychodziło tak samo. Ostatni pomiar tu robiłem już taką metodą naturalną, jak ja to nazywam, czyli generatorem symulowałem nadajnik, ustawiłem częstotliwość w połowie zakresu, wstawiłem sobie tutaj trymer, mierzyłem poziom sygnału wyjściowego na detektorze FM. No i okazało się, że mniej więcej wartość w moim przypadku 5,6 pikofarada jest najbardziej odpowiednia. No i to wszystko z regulacji. Sprawdzimy jeszcze, czy nasze radyjko w ogóle gra. Oczywiście antena na krokodylku. Powiedział, że wraz z nim na scenie pojawią się inne wielkie gwiazdy światowej muzyki, ale żadnych szczegółów nie zdradził. Występ w przerwie Super Bowl jest uważany... Słyszymy w tyle NWT. Jest wyłączony. się obrońcy tytułu Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. A dziś razem ze mną w studiu Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i Wojciech Kiewicz, Alicja Sadowska, Zdzisław Rucena i Stanisław Sawiccy, Danuta Dotyczyły głównie jakości usług. Być poinformowane o szczegółach drogą elektroniczną. Ale idziemy w kształt kociego oka, które łapią niechciane owady. Gdzie u nas wznowili Zdolności operacyjne, które będą podnoszone. To jest zobowiązanie naszego... Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok. czasami pojawią się słabe opady deszczu, maksymalnie 8 stopni. No, ostatnia stacja. Zobaczymy, czy bez anteny coś odbierze. A teraz wiadomości sportowe. Tomasz Kowalski. Температура повітря вночі коля. Widzimy, że również bez anteny odbiera kilka stacji. Myślę, że radyjko jest dobrze zestrojone. Takie małe podsumowanie na koniec. W swoich zasobach, w swojej kolekcji mam dwie Alicje R202. Jedną zostawiłem w stanie oryginalnym, drugą przestroiłem. Jak się okazało, ta w stanie oryginalnym została fabrycznie dosyć dobrze zestrojona. Wystarczyło podłączyć konwerter i radyjko zagrało. Tą przestroiłem. Dobrałem odpowiednie wartości w heterodynie, wzmacniaczu W3 i w obwodach wejściowych. Jak widzieliście, należy ostrożnie podchodzić do wszelkiego rodzaju, do tak zwanych przepisów na przestrojenie, gdyż nie zawsze one się sprawdzają. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie przyrządy, aby to wszystko zweryfikować. Szkoda, że moje Alicje mają obudowy w nie najlepszym stanie, ale trudno. Takie mam. Trzeba będzie je doczyścić, posklejać to i owo. W tej Alicji widzę, że nie ma gniazda słuchawkowego. I chyba tak już zostanie, bo takiego nie posiadam. Chyba że ktoś ma, to chętnie kupię. No i cóż. Radyjka odbierają na wszystkich zakresach, w tym na falach średnich i długich, ale tego Wam nie pokazywałem, może kiedy indziej. Na koniec pokażę jeszcze płytkę montażową. Jak ktoś by chciał zeskanować, wydrukować, akurat w mojej instrukcji nie było tej płyty. Dzięki Bartosz za udostępnienie. Tutaj mamy schemat, jak podłączyć NWT200, aby przymierzyć tor pośredniej częstotliwości FM.
i sama głowica z docelowym doborem elementów. Może jeszcze pokażę ten schemat, który sobie tak sam rozrysowałem. Może też się komuś przyda. I na tym kończymy drugą część filmu. Jeżeli Wam się podobało, poproszę o łapkę w górę. W komentarzach możemy sobie podyskutować. I proszę o subskrypcję kanału, gdyż pozwoli mi to na dalszy rozwój. Dziękuję i do usłyszenia w następnym filmie.